I've just given you a little bit about my background and the reason why I work in this area. Dziękuję wam Państwu za pojawienie się. Chciałbym na początku powiedzieć kilka uwag na temat swojej osoby, coś na temat mojej historii życia. Kilka uwag. At the age of 2 or 3, I was diagnosed with bronchitis. W wieku 2-3 lat zdiagnozowano mój stan zdrowia jako zapalenie oskrzeli. I was constantly wheezing as a baby. Jako dziecko cały czas mocno sapałem i kręczałem. When I was brought to my doctor, the doctor at that age don't necessarily diagnose asthma. Kiedy pojawiłem się u lekarza, wtedy, w tym czasie niekoniecznie diagnozowano mojego stanu jako astmę. So I started on many inhalers from a young age. Więc zacząłem od bardzo wczesnego wieku moją zdrowotną kurację od inhalatorów, including trips to some of the best consultants in Ireland. Włączając to porady jednych z najlepszych medycznych konsultantów w Irlandii. And at the age of 25, w wieku 25 lat, I came across the work of Russian doctor Konstantin Buteyko. Spotkałem się w wieku 25 lat, napotkałem na pracę rosyjskiego lekarza Konstantina Buteyko. I applied his method. Zastosowałem jego metodę. And it completely changed my life. I kompletnie zmieniło moje życie. No more asthma. Żadnej astmy już nigdy. No medications. Żadnych lekarstw. Better concentration. Lepsza koncentracja. Better sleep. Lepszy sen. Better quality of life. Lepsza jakość życia. It is so simple what I am about to disclose to you. To, co Państwu przedstawię, jest takie proste w swojej naturze. And you will experience it as we talk, because we will do the exercises together. I Państwo doświadczą tego, gdy będę mówił, gdy będziemy wykonywać wspólnie ćwiczenia. And in essence, we are showing, or I will show you how to improve the amount of oxygen which is delivered from your red blood cells to tissues and organs. Ogólnie mówiąc, przedstawię Państwu, jak należy dostarczyć tlen do różnych tkanek naszego ciała. It is very natural to breathe. To bardzo naturalny odruch, oddychanie. But we develop bad habits. Ale rozwijamy bardzo złe przyzwyczajenia związane z oddychaniem. Our breathing is very much influenced by modern life. I nasze oddychanie jest pod wielkim wpływem współczesnego stylu życia. Processed foods. Jedzenie, które jest przetworzone, nienaturalne. Lack of exercise. Brak ćwiczeń. Stress. Stres. The belief that it's good to take a big breath. Wierzymy, że jest rzeczą dobrą głęboko oddychać. Who here feels that it's good to take a big breath of air into your Kto z lungs? Państwa uważa, że jest rzeczą dobrą, aby oddychać głęboko? Brać głęboki oddech. Proszę podnieść rękę. Show of hands. Kto z Państwa uważa, że głęboki wdech, głębokie oddechy są dobre dla naszego zdrowia? Proszę podnieść rękę. High temperatures of houses and stuffy environments. Kolejny aspekt, temperatura naszych domów. And breathing issues. Wysoka temperatura naszych domów. I wszystkie kwestie związane z oddychaniem wiążą się z nimi. When I am saying about poor breathing habits, kiedy mówię o kiepskich przyzwyczajeniach co do oddychania, mam na myśli, it doesn't mean that the individual is having a panic attack. To nie znaczy, że każdy z nas, ktokolwiek z nas odczuwa ataki paniki poprzez gwałtowne oddychanie. Instead, we just look at these characteristics. Zamiast na takie przypadki analizować, spójrzmy na te charakterystyczne cechy współczesnego oddychania. If you breathe with your mouth, jeżeli oddychamy za pomocą ust, if you breathe and you wake up in the morning with a dry mouth, jeżeli śpimy z otwartymi ustami i budzimy się z uczuciem suchości w ustach, if you hear your breathing during rest, jeżeli w fazie odpoczynku słyszymy, jak oddychamy, if you take a sigh every now and again, jeżeli ciągle, regularnie wzdychamy, bierzemy głęboki wdech i wydech, if you sniff regularly, jeżeli mocno wciągamy powietrze nosem, if you take a large breath prior to talking, jeżeli bardzo bierzemy głęboki oddech zanim zaczniemy mówić, if you yawn frequently throughout the day taking big breaths, jeżeli ziewamy regularnie głęboko wdychając powietrze, if you use your chest to breathe,
Jeżeli używamy klatki piersiowej, ruchów klatki piersiowej do oddychania, if you can notice your breathing, jeżeli możemy zauważyć to, że oddychamy, look down at your breathing. spójrzmy teraz na to, jak nasze ciało oddycha. Czy widzimy, jak oddychamy? Can you see your breathing? Czy widzą Państwo, jak oddychamy? Ruchy klatki piersiowej, brzucha? If you can see your breathing during rest, Jeżeli widzimy to, jak oddychamy w fazie odpoczynku, you are breathing too much. to znaczy, że oddychamy zbytnio, za dużo. Just like food, To jest tak jak z jedzeniem. we should eat maybe 2-3 meals per day. Prawdopodobnie powinniśmy jeść 2-3 posiłki dziennie. With breathing, we should breathe 4 to 6 liters of air per minute. Jeśli mowa o oddychaniu, powinniśmy pochłaniać 4 do 6 litrów powietrza na minutę. That is in every medical textbook. Tą informację znajdą Państwo w każdym podręczniku medycznym. But people with asthma breathe in different clinical trials 14.1 liters, Badania kliniczne pokazują, że astmatycy 12 liters, oddychają 15 wchłaniając ponad 2 razy więcej powietrza, 14 do 15 litrów powietrza na minutę. So do people with obstructive sleep apnea and snoring. To samo dzieje się z ludźmi, którzy cierpią na duszności oraz chrapią oraz cierpią na nocny bezdech. Apnea? And people with many conditions breathe more than what they should breathe. I ludzie, którzy cierpią na różne schorzenia medyczne, oddychają więcej niż powinni. The question we ask is, Pytanie, które stawiamy, brzmi: do you breathe heavy because of your condition? czy ciężko oddychamy z powodu stanu naszego zdrowia? Or is your heavy breathing feeding into your condition? Czy nasze ciężkie oddychanie powoduje to, w jakim stanie medycznym jesteśmy, w jakim stanie znajduje się nasze zdrowie? That is the question we are going to look at today. I właśnie to pytanie, któremu przyjrzymy się bliżej, jeśli chodzi o odpowiedź. So for those of you with asthma, you understand that exercise can cause symptoms in 90% of asthmatics. Dla tych z Państwa, którzy cierpią na astmę, to oczywiste, że ćwiczenia fizyczne w 90% mogą wywołać objawy, symptomy typowe dla astmy. What happens when you start doing physical exercise? Co dzieje się, gdy zaczynamy ćwiczenia fizyczne? Dla tych Your osób, które breathing cierpią increases. na astmę. Nasz oddech zwiększa się gwałtownie. Laughter. Śmiech może wywołać. The American Thoracic Society said that laughter causes symptoms in 57% of asthmatics. Amerykańskie Stowarzyszenie do Spraw Choroby takiej jak astma stwierdziło w publikacjach, że w przypadku astmatyków śmiech może aż w 57% wywołać objawy atak astmy. They published a paper Opublikowali dokument called Laughter Induced Asthma, It's No Joke. Opublikowali dokument o tytule Śmiech wywołuje astmę i to nie jest dowcip dla Was. Have you ever seen anybody laugh and laugh and laugh? Czy Państwo kiedykolwiek widzieli kogoś, kto śmieje się, kto zaczyna się śmiać i nie może przestać śmiać? And then they are coughing and coughing and coughing. Potem przechodzi śmiech w kaszel, wheezing. sapanie, harczenie. Laughing causes their asthma symptoms. Dla tych osób nawet śmiech może wywołać atak astmy. But what happened when they started to laugh? Ale co się dzieje, kiedy te osoby zaczynają się śmiać? They breathe heavy. Bardzo ciężko, gwałtownie oddychają. Heavy breathing caused the attack. Ciężkie, gwałtowne oddychanie wywołuje taki atak astmy. Talking Mówienie also causes heavy breathing. też wywołuje ciężkie, gwałtowne oddychanie. And Może wywołać. maybe a cough. I może również wywołać kaszel. All because of heavy breathing. Wszystko z powodu gwałtownego, ciężkiego oddychania. So what's the best sport for people with asthma? Więc jaki jest najlepszy sport do uprawiania dla ludzi, którzy cierpią na astmę? Non-chlorine pools. To są baseny, które nie są chlorowane. Swimming is best because when you are swimming, where is your face? Pływanie jest najlepszym sportem, ponieważ gdy pływamy, nasza twarz znajduje się... When your face is in the water, you cannot breathe.
Znajduje się w wodzie i kiedy jest w wodzie, nie możemy oddychać. W rezultacie, because you breathe less, it doesn't cause your airways to constrict. ponieważ oddychamy mniej w wodzie, kiedy twarz jest zanurzona, nasze drogi oddechowe nie ulegają skurczeniu poprzez to, że oddychamy mniej. Michael Phelps is an asthmatic. Michael Phelps, amerykański mistrz pływacki, jest astmatykiem. He could never be a runner. Nigdy nie mógłby zostać biegaczem. He would breathe too heavy and his airways would constrict. Zbyt gwałtownie oddychałby i to wywołałoby skurcz jego dróg oddechowych.